Rzym można zwiedzać tydzień, a nawet i miesiąc, ale umówmy się, większość z nas chce wycisnąć to, co najważniejsze, w jeden intensywny weekend. Da się to zrobić pod warunkiem, że wiecie, jak omijać największe pułapki na turystów i gdzie nie przepłacać za marną kawę. To miasto, gdzie obok antycznych ruin znajdziecie dzielnice wyglądające jak plan filmu fantasy, a najlepsze punkty widokowe są całkowicie darmowe. W tym odcinku pokażę wam 20 atrakcji, które udowodnią, że wieczne miasto ma wiele twarzy, od absolutnych klasyków pokroju Koloseum po totalne ukryte perełki jak Park Akweduktów, gdzie rzadko docierają tłumy. Wszystkie te punkty zaznaczyłem na mapie, link macie tradycyjnie w opisie. Ruszamy w drogę. Koloseum i Forum Romanum. Zaczynamy od absolutnego fundamentu Rzymu. Koloseum to największy amfiteatr świata, który w czasach świetności mieścił 50 000 widzów spragnionych krwi i igrzysk. Dziś najlepiej widać tu hypogeum, skomplikowany system podziemnych korytarzy i wind, którymi na arenę transportowano gladiatorów i dzikie zwierzęta. Arena bywała nawet zalewana wodą, by odgrywać tu bitwy morskie. Zaraz obok rozciąga się Forum Romanum i wzgórze Palatyn. To tutaj biło polityczne i religijne serce antycznego imperium. Forum to labirynt ruin świątyń, bazylik i łuków triumfalnych. Z kolei Palatyn to miejsce, gdzie według legendy wilczyca wykarmiła Romulusa i Remusa. Dziś znajdziecie tam jeden z najlepszych punktów widokowych na całe miasto. Planując zwiedzanie, pamiętajcie o jednej kluczowej zasadzie. Bilet jest wspólny na wszystkie 3 miejsca, kosztuje około 20 euro i musicie kupić go online z dużym wyprzedzeniem. Kasy na miejscu rzadko mają wolne wejściówki. Jeśli polujecie na to słynne zdjęcie Koloseum bez tłumu ludzi w kadrze, wejdźcie na taras Largo Gaetana Agnesi, zaraz nad stacją metra, i przygotujcie się na słońce. Na forum cienia praktycznie nie ma, więc warto zacząć zwiedzanie z samego rana. Watykan. Nawet jeśli nie planujecie pielgrzymki, Watykan zrobi na was wrażenie. To najmniejsze państwo świata, które w całości jest wpisane na listę UNESCO. Zaczynamy od Bazyliki Świętego Piotra. Wstęp do środka jest darmowy, ale cena, którą płacicie, to czas spędzony w kolejce do bramek. Mogą to być nawet 2 godziny. Wewnątrz szukajcie piety Michała Anioła i monumentalnego baldachinu Berniniego. Obowiązkowo wejdźcie na kopułę. Bilet kosztuje około 10 euro. Czeka was ponad 500 wąskich schodów, ale widok na plac Świętego Piotra i panoramę Rzymu zrekompensuje każdy litr potu. Kolejny warty uwagi punkt to Muzea Watykańskie. To kilometry korytarzy wypełnionych skarbami z finałem w kaplicy Sykstyńskiej. W kaplicy obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i trzeba zachować absolutną ciszę. Strażnicy są bardzo skrupulatni. Najważniejsza uwaga techniczna to dress code. Zapomnijcie o krótkich spodenkach i odsłoniętych ramionach. Bez odpowiedniego stroju ochrona nie wpuści was nawet do darmowej bazyliki. Bilety do muzeów rezerwujcie wyłącznie online, żeby ominąć wielogodzinną kolejkę, a jeśli chcecie uniknąć największego ścisku, celujcie w wejścia wczesnym rankiem lub wieczorne zwiedzanie, jeśli jest akurat dostępne. Zatybrze. Jeśli szukasz Rzymu z filmów, znajdziesz go tutaj. Zatybrze to dzielnica po drugiej stronie Tybru, która zachowała swój średniowieczny układ. Atrakcją jest tu sama architektura. Wąskie, brukowane uliczki, ściany porośnięte bluszczem i sznury z praniem rozciągnięte między oknami. Sercem dzielnicy jest Piazza di Santa Maria z jedną z najstarszych bazylik w mieście, słynącą ze złotych mozaik. Zatybrze to rzymska stolica jedzenia. To tutaj zjesz najlepszą carbonarę, amatricianę czy cacio e pepe w rozsądnych cenach. Szukaj lokalnych piekarni i spróbuj supli, smażonej kulki ryżowej z mozzarellą. To klasyczny rzymski street food. Po kolacji warto przejść się w stronę wzgórza Janiculum. To zaledwie kilkanaście minut spacerem pod górę, a nagrodą jest darmowa i najbardziej rozległa panorama wiecznego miasta, szczególnie efektowna o zachodzie słońca. Na Zatybrze najlepiej przyjść późnym popołudniem. Za dnia dzielnica jest leniwa i pusta. Wieczorem zmienia się w tętniące życiem centrum spotkań. Unikaj restauracji z naganiaczami i plastikowym menu ze zdjęciami przy samym moście. Wejdź głębiej w uliczki. Tam, gdzie widzisz lokalsów pijących wino przy małych stolikach, tam jedzenie będzie autentyczne i tańsze. Galeria Borghese to nie jest zwykłe muzeum, to absolutna ekstra klasa światowej sztuki, mieszcząca się w pięknej willi pośrodku parku. Co tu zobaczycie? Przede wszystkim rzeźby Berniniego, które wyglądają jakby zaraz miały ożyć. Marmur zamieniony w skórę i mięśnie robi piorunujące wrażenie, zwłaszcza w słynnym porwaniu Prozepiny. Są tu też dzieła Caravaggia i Rafaela, ale uwaga, bez rezerwacji online z dużym wyprzedzeniem nawet nie podchodźcie do drzwi. Bilety rozchodzą się błyskawicznie, a zwiedzanie odbywa się w sztywnych, 2-godzinnych turach. Bądźcie punktualni, bo spóźnienie skraca was czas w środku. To jedno z nielicznych miejsc w Rzymie, gdzie dzięki limitom wejść zwiedza się w pełnym komforcie, bez dzikich tłumów napierających na plecy.
Fontanna di Trevi, najsłynniejsza fontanna świata i prawdopodobnie najbardziej zatłoczone miejsce w Rzymie. Legenda mówi, że wrzucenie monety przez lewe ramię gwarantuje powrót do wiecznego miasta. Rocznie wyławia się stąd ponad 1 000 000 euro, więc tradycja ma się świetnie. Jeśli chcecie zrobić zdjęcie bez 1000 obcych ludzi w tle, musicie tu być między 6 a 7 rano. W ciągu dnia panuje tu totalny ścisk, co jest rajem dla kieszonkowców, więc pilnujcie portfeli i telefonów. Woda pochodzi z antycznego akweduktu, który zasila ją nieprzerwanie od wieków. Mała przestroga, jedzenie obiadu w bezpośrednim sąsiedztwie fontanny to niemal gwarancja przepłacenia za średnią jakość. Wpadnijcie, rzucicie grosik i uciekajcie w boczne uliczki na prawdziwą rzymską ucztę. Panteon. Panteon to cud antycznej inżynierii i najlepiej zachowana budowla starożytnego Rzymu. Ma prawie 2000 lat i wciąż stoi w nienaruszonym stanie. Największy hit to ogromna kopuła z okulusem, czyli dziurą w samym środku, która jest jedynym źródłem naturalnego światła. Spokojnie, jeśli pada deszcz, woda spływa specjalnymi otworami w podłodze. W środku znajduje się grobowiec malarza Rafaela oraz królowych Włoch. Wstęp jest teraz płatny i kosztuje około 5 euro. Wokół placu jest mnóstwo kawiarni, ale pamiętajcie, że za kawę przy stoliku zapłacicie tu jak za zboże. Lepiej wypić ją al banco, czyli przy barze jak prawdziwy Rzymianin. Piazza Navona. Ten plac ma niesamowity podłużny kształt, bo powstał dokładnie w miejscu antycznego stadionu Domicjana, gdzie kiedyś ścigali się lekkoatleci. Dzisiaj to serce barokowego Rzymu i jeden z najpiękniejszych placów miejskich na świecie. Główną gwiazdą jest fontanna 4 rzek projektu Berniniego. Każda rzeźba symbolizuje inny kontynent. Plac żyje całą dobę. Uliczni artyści, malarze i muzycy tworzą tu specyficzny, nieco jarmarczny, ale wciągający klimat. Zwróćcie uwagę na kościół Świętej Agnieszki. Jego fasada to dzieło Borrominiego, wielkiego rywala Berniniego. Restauracje bezpośrednio na placu to typowe pułapki na turystów. Jeśli szukacie dobrej pasty w normalnej cenie, odejdźcie 2 lub 3 przecznice w stronę Tybru. Tam znajdziecie autentyczne rzymskie trattorie. Schody hiszpańskie, symbol elegancji i ulubione miejsce na sesje zdjęciowe, łączące plac u dołu z kościołem Trinita dei Monti na szczycie. Bardzo ważna informacja, za którą możecie zapłacić wysoką karę. Na schodach obowiązuje całkowity zakaz siadania. Zapomnijcie o odpoczynku z gelato. Strażnicy miejscy z gwizdkami pilnują tego bardzo rygorystycznie. U podnóża zobaczycie fontannę, która wygląda jak tonąca łódź. Legenda mówi, że zainspirowała ją wielka powódź z XVI wieku. To świetny punkt startowy na spacer po luksusowych butikach przy Via Condotti. Najlepszy patent? Wejdźcie na samą górę o zachodzie słońca. Panorama dachów Rzymu z tego miejsca jest całkowicie darmowa i wygląda obłędnie. Zamek Świętego Anioła. Potężna bryła nad Tybrem, której nie pomylicie z niczym innym. To architektoniczny kameleon. Zaczął jako mauzoleum cesarza Hadriana, potem służył jako forteca, więzienie, a nawet luksusowa rezydencja papieska. Największa ciekawostka to tajne przejście łączące zamek bezpośrednio z Watykanem. Papieże uciekali tędy, gdy w mieście robiło się gorąco. W środku zwiedzamy apartamenty z freskami i mroczne cele więzienne. Kluczowy punkt to taras na samym szczycie, tuż pod posągiem Anioła. To stąd rozpościera się jeden z najlepszych widoków na Bazylikę Świętego Piotra i dachy Rzymu. Przed wejściem koniecznie przejdźcie się mostem Świętego Anioła. Rzeźby aniołów dłuta uczniów Berniniego robią robotę na zdjęciach. Plac Wenecki i ołtarz ojczyzny. Komunikacyjne serce Rzymu i najbardziej kontrowersyjny budynek w mieście. Gigantyczny, śnieżno-biały monument z marmuru poświęcony Wiktorowi Emanuelowi II. Rzymianie za nim nie przypadają, nazywają go maszyną do pisania lub tortem weselnym, bo kompletnie nie pasuje do antycznej reszty miasta. Dla turysty to jednak punkt obowiązkowy. Na dole pilnowany jest grób nieznanego żołnierza z wiecznym płomieniem. Warta zmienia się tu regularnie i bez zbędnej pompy. Możecie wejść za darmo na środkowy taras, by zobaczyć plac z góry. Prawdziwy hit to jednak przeszklona winda Roma dal Cielo, która wywiezie was na sam szczyt. Widok 360 stopni na Koloseum i Forum Romanum jest bezkonkurencyjny. Kapitol. Najważniejsze z 7 wzgórz Rzymu. Dzisiejszy wygląd placu to projekt samego Michała Anioła. Schody prowadzące na górę zaprojektowano tak, by jeźdźcy mogli wjeżdżać na koniach. Na środku stoi pomnik Marka Aureliusza. To kopia. Oryginał schowano w muzeach kapitolińskich tuż obok. Skupcie się na detalach placu, bo geometria posadzki jest genialna. Nie wchodźcie od razu do muzeum. Omińcie pałac senatorski. Z prawej strony, idąc uliczką Via del Campigiolo, dojdziecie do tarasu, z którego rozpościera się najlepsza darmowa panorama na Forum Romanum. To idealne miejsce, żeby ogarnąć wzrokiem cały antyczny Rzym bez płacenia za bilet. Przy okazji szukajcie małej kolumny z figurką wilczycy karmiącej Romulusa i Remusa. To symbol miasta.
Bazylika Santa Maria Maggiore. Znajdziecie ją zaledwie 5 minut pieszo od głównego dworca Termini. To jedyna z wielkich bazylik Rzymu, która zachowała swój pierwotny, antyczny układ sprzed 1600 lat. Wewnątrz koniecznie spójrzcie w górę. Imponujący kasetonowy sufit ocieka złotem, które według tradycji Kolumb przywiózł z pierwszej wyprawy do Ameryki. Pod ołtarzem głównym zobaczycie relikwię żłóbka Jezusa, a w podłodze po prawej stronie wypatrujcie skromnej płyty. To grób Berniniego, geniusza, który stworzył barokowy Rzym. Wstęp jest darmowy, ale przygotujcie się na kontrolę bezpieczeństwa i rygorystyczny dress code. Piazza del Popolo to jeden z największych i najbardziej symetrycznych placów w Rzymie, który przez wieki był główną bramą wjazdową do miasta od północy. Na samym środku stoi gigantyczny egipski obelisk, który ma prawie 3000 lat. Przywieziono go tu prosto z Helipolis. Jeśli spojrzycie w stronę centrum, zobaczycie słynny trójząb, czyli 3 ulice rozchodzące się wachlarzowo z placu, w tym najbardziej znaną handlową Via del Corso. Co ciekawe, aż do XIX wieku plac był głównym miejscem publicznych egzekucji w Rzymie. Dziś to idealny punkt startowy do zwiedzania. Wejdźcie schodami na wzgórze Pincio, które góruje nad placem. To tam zrobicie najlepsze panoramiczne zdjęcie Rzymu z Bazyliką Świętego Piotra w tle całkowicie za darmo. Campo de' Fiori. W dzień to najbardziej znany i najstarszy targ w mieście, gdzie między straganami kupicie świeże owoce, sery i rzymskie przyprawy. Choć dzisiaj miejsce jest mocno nastawione na turystów, warto tu wpaść dla samego klimatu i zapachów. W samym centrum placu stoi mroczny, zakapturzony posąg Giordana Bruna, filozofa, którego inkwizycja spaliła tu na stosie w 1600 roku za głoszenie teorii o nieskończoności wszechświata. Wieczorem plac kompletnie zmienia oblicze, stragany znikają, a stoliki okolicznych barów wypełniają się ludźmi. To świetne miejsce na wieczornego drinka, ale uwaga, ceny w restauracjach bezpośrednio przy placu bywają mocno turystyczne, więc na kolację lepiej odbić w jedną z bocznych, węższych uliczek. Circus Maximus. Wyobraźcie sobie stadion, który mógł pomieścić 150 000 widzów, to 3 razy więcej niż dzisiejszy Koloseum. To tutaj odbywały się najsłynniejsze w imperium wyścigi rydwanów, a emocje kibiców nie odbiegały od tych na dzisiejszych meczach finałowych. Dziś z trybun nie zostało prawie nic, to po prostu wielka zielona dolina, ale warto tu przyjść, żeby poczuć skalę starożytnego rozmachu. Najlepiej oglądać go z góry ze wzgórza Palatyn. Tamtejsze tarasy widokowe dają najlepszy podgląd na dawny tor wyścigowy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to miejsce wyglądało w czasach świetności, możecie skorzystać z dostępnych na miejscu gogli rozszerzonej rzeczywistości, choć ich jakość bywa różna. To też świetna trasa na spacer w stronę term Caracali, które znajdują się tuż obok. Dzielnica Coppede. Klimat rodem z Alicji w Krainie Czarów lub filmu fantasy. To nie jest klasyczna dzielnica, a zaledwie kilkanaście budynków, które na początku XX wieku zaprojektował jeden architekt, Gino Coppede. Miks baroku, gotyku i secesji tworzy tu bajkową, lekko surrealistyczną całość. Głównym punktem jest imponujący łuk z gigantycznym żeliwnym żyrandolem wiszącym bezpośrednio nad ulicą. To jeden z najbardziej fotogenicznych detali w całym Rzymie. Pod łukiem znajduje się fontanna żab. Ciekawostką jest fakt, że w 1965 roku po koncercie w pobliskim pubie kąpali się w niej członkowie The Beatles. Warto wypatrywać willi pająka z charakterystyczną mozaiką nad wejściem oraz budynków z freskami nawiązującymi do architektury Florencji i Wenecji. Miejsce jest idealne na szybką ucieczkę od klasycznych ruin. Wstęp jest darmowy, a na obejście całości wystarczy 30 minut. Najlepiej dojechać tu tramwajem lub dojść spacerem z okolic placu Buenos Aires. Park akweduktów. Prawdziwa potęga rzymskiej inżynierii bez tłumów, barierek i biletów wstępu. Gigantyczne kamienne arkady ciągnące się kilometrami to pozostałości starożytnych wodociągów, które kiedyś zasilały całe imperium. Największe wrażenie robi akwedukt Aqua Claudia. Niektóre fragmenty mają blisko 30 metrów wysokości i wciąż stoją stabilnie mimo upływu 2000 lat. To nie jest zamknięty skansen, tylko ogromny zielony park miejski, gdzie Rzymianie biegają, jeżdżą na rowerach i urządzają rodzinne pikniki. Panuje tu spokój, którego nie znajdziecie przy Koloseum. Najlepszy moment na wizytę to złota godzina. Zachodzące słońce przebijające się przez łuki akweduktów to absolutny top darmowych widoków w mieście. Warto wziąć ze sobą pizzę na wynos i koc, żeby zjeść kolację w cieniu tych antycznych gigantów. Termy Caracali. Zapomnijcie o osiedlowych basenach. To był największy kompleks spa starożytnego świata. Wyobraźcie sobie luksusowy marmurowy obiekt, który mieści 1600 osób naraz, miał biblioteki i ogrody. Dziś to gigantyczne ceglane ruiny, które wciąż przytłaczają swoją skalą. Mury pną się na kilkanaście metrów w górę i dają świetne pojęcie o tym, jak potężne było to miejsce. Najlepiej przyjść tu rano, bo teren jest ogromny i niemal całkowicie odsłonięty. Słońce potrafi tu mocno dopiec. Jeśli planujecie wyjazd latem, sprawdźcie kalendarz Opery Rzymskiej. Wystawiają tu spektakle na świeżym powietrzu, a podświetlone ruiny jako tło robią piorunujące wrażenie. Termy leżą nieco dalej od ścisłego centrum, więc odpoczniecie tu od największych tłumów.
Bazylika Świętego Pawła za murami. Większość turystów kończy zwiedzanie kościołów na Watykanie, a to błąd. Ta bazylika jest równie ogromna, a przy tym znacznie spokojniejsza. Nazwa nie kłamie. Leży za murami historycznego centrum, ale dojedziecie tu metrem linii B w kilka minut. Wstęp jest całkowicie darmowy, a wnętrze zwala z nóg przestrzenią i złotymi mozaikami. Koniecznie spójrzcie w górę. Pod sufitem ciągnie się pas medalionów z portretami wszystkich papieży w historii. Legenda głosi, że gdy zabraknie miejsca na kolejny portret, nastąpi koniec świata. Prawdziwą perełką jest tutaj wyrydarz, czyli wewnętrzny ogród z kręconymi kolumnami zdobionymi mozaikami. Wejście do ogrodu jest płatne kilka euro, ale warto, to jedno z najbardziej fotogenicznych i cichych miejsc w całym Rzymie. Wzgórze Janiculum. Jeśli szukacie tego jednego zdjęcia, na którym widać absolutnie cały Rzym, to jest właśnie to miejsce. Janiculum nie należy do 7 głównych wzgórz, ale jest od nich wyższe, co gwarantuje najlepszą panoramę miasta. Spacer zaczynamy od strony dzielnicy Zatybrze. Podejście jest łagodne i prowadzi przez park. Na górze czeka na was potężna fontanna Acqua Paola, która wygląda jak brama do innego świata. Codziennie o godzinie 12 pod pomnikiem Garibaldiego oddawany jest wystrzał z armaty. To rzymska tradycja, według której kiedyś wszystkie kościoły miały synchronizować swoje dzwony. To idealne miejsce na darmowy zachód słońca z piwem lub winem w ręku. Nie ma tu barierek, biletów ani kolejek, tylko wy i morze rzymskich dachów u waszych stóp. Jako obywatele Polski wjeżdżamy do Włoch na sam dowód osobisty. Paszport nie jest wymagany. Bezpośredni lot z Polski trwa zazwyczaj od 2 do 2,5 godziny, a Rzym ma 2 główne lotniska. Pierwsze z nich to Fiumicino. Tutaj najszybszą opcją jest pociąg Leonardo Express, który kosztuje około 15 euro. Czas przejazdu pół godziny. Tańszą opcją są autobusy około 6-8 euro. Z kolei taksówka do centrum ma stałą stawkę około 55 euro. Drugie lotnisko to Ciampino. Tutaj najlepiej postawić na autobusy. Koszt około 6 euro, które dojeżdżają do głównego dworca Termini w około 40 minut. Jeśli planujesz wejście do Koloseum lub Muzeów Watykańskich, bilety najlepiej kupić online z dużym wyprzedzeniem, nawet miesiąc wcześniej. Kupowanie ich na miejscu w kasach to strata kilku godzin w kolejce, a często biletów po prostu brakuje. Jeśli nie ma już biletów na oficjalnych stronach, szukaj ofert z przewodnikiem. Są droższe, ale często to jedyna szansa na wejście. Nie kupuj wody w butelkach pod zabytkami, kosztują nawet 3-5 euro. W całym Rzymie są setki małych fontan, z których płynie woda zdatna do picia. Zabierz własną butelkę i uzupełniaj ją za darmo. Przygotuj się na pozycję koperto w rachunku. To opłata za nakrycie zazwyczaj wynosi od 2 do 4 euro za osobę. Kawa przy barze jest zazwyczaj 2-3 razy tańsza niż ta pita przy stoliku. Włosi piją cappuccino tylko do śniadania, maksymalnie do 11. Zamówienie cappuccino po obiedzie lub do pizzy jest uważane za faux pas. Po posiłku pije się espresso na trawienie. Centrum Rzymu najlepiej zwiedzać pieszo. Większość zabytków znajduje się blisko siebie. Jeśli musisz skorzystać z metra lub autobusu, używaj systemu Tap and Go. Odbijasz kartę płatniczą przy wejściu. Pamiętaj, że rzymskie metro ma tylko 3 linie i często bywa bardzo zatłoczone. Rzym to miasto kościołów, w których znajdują się bezcenne dzieła sztuki. Obowiązuje w nich rygorystyczny dress code, zakryte ramiona i kolana. Strażnicy przy wejściu do Bazyliki Świętego Piotra czy Pantenonu bez skrupułów odsyłają turystów w krótkich spodenkach lub koszulkach na ramionczkach. Rzym jest generalnie bezpieczny, ale kieszonkowcy to prawdziwa plaga w okolicach Koloseum, Fontanny di Trevi i w zatłoczonym metrze. Nigdy nie trzymaj telefonu ani portfela w tylnej kieszeni spodni. Uważaj też na naciągaczy oferujących darmowe bransoletki czy róże. Nic nie jest za darmo. Kiedy jechać do Rzymu? Najlepiej wiosną, kwiecień, maj lub jesienią, wrzesień, październik. Temperatury są wtedy idealne do chodzenia, 20-25 stopni. Lepiej unikać lipca i sierpnia. Upały powyżej 35 stopni w połączeniu z tłumami sprawiają, że zwiedzanie staje się męczarnią. Co zjeść w Rzymie? Musisz spróbować 4 klasycznych makaronów. Carbonara, amatriciana, cacio e pepe i gricia. Oprócz tego supli, smażone kulki ryżowe z mozzarellą oraz pizzy romana na bardzo cienkim i chrupiącym cieście. Co warto przywieźć z podróży do Rzymu? Pecorino romano, twardy, słony owczy ser, guanciale sezonowane podgardle wieprzowe, klucz do dobrej carbonary, kawa ziarnista lub mielona z lokalnych palarni, makaron, wysokiej jakości suszony makaron, skórzana galanteria. Włochy słyną z dobrej jakości pasków i portfeli, które można kupić na lokalnych targach.